Zobaczmy, co przyniesie nowy dzień. Dzień dobry, Warszawa. Dawno żeśmy się nie widzieli. Ile to już lat? Chyba z 18. Wypiękniałaś. Zawsze byłaś piękna. Ale teraz wyglądasz jeszcze lepiej. Ja tam bardzo lubię biało-czerwony kolor. Ależ ja tu towarzystwo miałem za sobą. Zobaczcie. Normalnie chroniony jak prezydent. Ja przyjechałem w nocy, koło północy chciałem się położyć, ale gdzie tam? Nie ma opcji. Znaczy, usnąłem na szczęście. Ale naparzali cały czas na tych sygnałach. Stolica. No to nie jest Beskid. Nie wiem, czy widać, bo mam troszkę szybki zaparowane, ale tutaj policja spisuje protokoły od sąsiada. Chodzą po wszystkich samochodach, u mnie też byli i puk, puk, puk. Dzień dobry, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale dzisiaj będzie tu bardzo dużo pojazdów. Czy ma pan rację? Z tego, co się zdążyłem dowiedzieć od policjantów, to chyba wojewoda mazowiecki zabronił na marszu używania właśnie raz czy środków pirotechnicznych. No i stąd też ta sytuacja z panem sąsiadem. Już by miało nie być w Polsce, ale póki co jeszcze nie dostałem dowodu rejestracyjnego, także nie mogę wyjechać poza granicę Unii. No to pomyślałem sobie, że skorzystam z okazji, przyjadę na ten Marsz Niepodległości odkładany już przez lata. No bo przecież jak nie teraz, no to kiedy? Dlatego, że się planeta pali, panie redaktorze. Zimno i nie otwierałem drzwi, tak siedzę sobie przy oknie i podziwiam widoczek. W nocy był on pięknie rozświetlony. Popijając poranną kawkę i taka refleksja mnie naszła, że przecież te miasta zbudowaliśmy po to, żeby nam było wygodniej, bezpieczniej, żebyśmy bardziej współpracowali, że życie w mieście jest fantastyczne. No dawniej to z miasta było mnie bardzo ciężko wyciągnąć. No, praktycznie było to niemożliwe. A teraz znowuż ciężej jest do miasta mnie przyciągnąć. No 3 dni temu byłem jeszcze w całkiem innym miejscu i zobaczcie, jaki to jest kontrast. Trzecia noc testowania i zauważyłem, że jak włączę Max Fana na noc, to że jest całkiem inna temperatura. W ogóle o wiele lepiej się śpi. Zobaczcie, mam go ustawionego na 23 stopnie tutaj. Teraz niesamowite. A Max Fan chodzi na 30%. No to tak jeszcze nie miałem. Czyli najlepiej jest włączyć Max Fana na noc z ogrzewaniem. Tadam! Odkrycie! Ale jeszcze sprawdzę, jaka temperatura na zewnątrz. No dzisiaj jest 4 stopnie. Troszeczkę cieplej. Może dlatego mam 23 stopnie w środku. No ale okej, zobaczymy. Fajne miejsce kempingowe znalazłem w Foluszu. No w słońcu jest przepięknie, ale jak tylko troszeczkę do cienia się wejdzie, no to listopad pełną gębą. Zimno jak fiu, fiu. O proszę, Dom Pomocy Społecznej w Foluszu. No i tablica pamiątkowa. W tym domu w październiku 1968 roku zmarł w zapomnieniu światowej sławy artysta, malarz Nikifor. A ja zabieram was na wycieczkę. Idziecie ze mną? A mamy taką pętelkę do zrobienia. Jesteśmy już tu, idziemy tam, gdzie będzie czarci kamień. Będę wam pokazał po kolei. Niedługi spacerek, coś na 2 godzinki tylko, także będzie super. Szum wody, śpiew ptaszka. A jak tu pachnie, nie do wiary. To już sobie wyobrażam, co jest w lecie, w sezonie, na wiosnę. Jak to wszystko kwitnie. Wiecie, jak ta rzeczka się nazywa? Konia z rzędem temu, kto zgadnie. Kłopotnica. No pewnie robi kłopociki, jak schodzi z tych gór i zabiera wszystko po drodze. No teraz takie niewinne dzieciątko. Pięknie, czyste. O, jak mi się udało. Od 1 maja do 30 października wstęp na szlaki turystyczne w Parku Narodowym są płatne. No to ja płacić nie muszę. To jest chyba ta moja trasa. Szlak czarny. I kłopotnica obok. No to lecę sobie szlakiem czarnym. O takim czymś to ja lubię chodzić. Bardzo. No kłopotnica przede mną. W tym świetle, naprawdę w tym świetle listopadowym to wygląda nieprawdopodobnie pięknie. Sami zobaczcie i ocencie. A idziemy do góry. Ale będę jęczał. Dobra, wyłączę się, żeby nie jęczeć. Spotkałem przed chwileczką tutaj panią. Zamieniłem parę słów. Okazało się, że pani jest przewodnikiem. Już na emeryturze. Poleciła mi Łysulę, żeby sobie odwiedzić, jak będę jechał w kierunku na Gorlicę. Diabli Kamień 10 minut, idę. Ale to jest takie 10 minut. Dla mnie może być więcej. Dawno temu
Ludzie, chcąc oddać część Bogu, budowali coraz więcej kościołów. Diabeł były z tego powodu bardzo niezadowolone, gdyż ciężko im było znaleźć jakąkolwiek duszkę, żeby zabrać ją ze sobą do piekła. Świątynie budowano też w niedalekim Cieklinie. Nie mogąc tego znieść, diabły postanowiły coś z tym zrobić. Poleciały zatem na Magórę Moskowską i znalazły tam potężny głaz, największy w całym Beskidzie. Postanowiły zawlec go do Ceklina i zrzucić na kościół. Okazało się jednak, że głaz ten był tak ciężki, że kilkunastu diabłów miało problem z jego dźwignięciem. Bardzo się namęczyły, ale w końcu udało się go podnieść. Ciężka to była przeprawa. Po drodze Belzebuby często odpoczywały, choć wiedziały, że do wschodu słońca muszą dowlec głaz na miejsce. Już świtało, a one były dopiero nad Foluszem. Wtem, gdy leciały nad górą Kosmą, zapiał kur i diabły straciły swoje piekielne moce. Z ich diabelskich szponów głaz wypadł na zbocze góry i rozbił się na kilka mniejszych, ale i tak dużych skał. W ten oto sposób kościół w Ceklinie został ocalony. Okoliczni mieszkańcy, którzy zobaczyli głazy, stwierdzili, że tylko diabły mogły je tutaj przywlec. Znaleźli nawet na nich ślady szatańskich pazurów, stąd właśnie pochodzi nazwa Wychodni Skalnej. A jak jej pochodzenie tłumaczą geolodzy? No to tego już wam nie będę mówił, ale tak to właśnie tu wygląda. Oto jest diabli głaz, diabla skała, diabli kamień. Morowy wrażeń ma około 15 metrów wysokości. To się diabły namęczyły. Belzebuby. A tutaj jest piecząteczka. Szable w dłoń. Lecimy. Tak. Jak teraz? Też nie widać. Niestety. A tak wygląda pieczątka. Niestety nie odbija. Może... Co myślisz o takim spacerku poza sezonem? Tak jak teraz na przykład w listopadzie. Warto się w ogóle wybrać na taki spacer? No dla mnie osobiście on ma sporo zalet. Ciekawy jestem twojego zdania. Daj znać w komentarzu. Wczoraj na spacerze, jak szedłem na Diabli Kamień, to spotkałem emerytowaną panią przewodnią, o czym wam wspominałem. Pani poleciła wieżę widokową Łysula, właśnie na nią idę. I chciałbym się z wami podzielić tym widokiem, ciekawe co będzie. Jest przepiękny zapach, cudnie pachnie. No jestem przyjemnie zaskoczony tym listopadowym moim wymarszem, że tak powiem. Tu wam pokażę jaka ławeczka. Chyba pójdziemy sobie usiąść. No ławeczka będzie miała a ze 2 metry wzrostu, jak nie lepiej. Takie to schodki są na ławeczkę, taka drabinka. Można pewnie usiąść, można pewnie i sobie oków. Przepięknie, prawda? No też mi się podoba. Ustawię się w tę stronę. Kurczę. No dzięki temu, że po sezonie widzę, że otwarte. Dziękuję serdecznie. Dam się skusić na to, żeby tędy zjechać. Ktoś tam jedzie. Słychać, a nie widać. A więc idę do góry. Ostatnie schodki. Aha, te deseczki jeszcze są po to, żeby tak nie wiało. O kurczę, ja pierdzielę. To jest to, co tu widać. Tatry wysokie są tu. Jaworzyna Kliniczna, Bartnia Góra, Jaworze, Chełm, Rosatka. A tutaj jest bliżej na Tatry Wysokie. Tam jest jeszcze jedna mapka. Tu znowu mały Ferdel, wieża widokowa na Ferdelu. Męcińska Góra, Magóra Małastowska, Jaworzyna Konieczańska, a widoki, no proszę bardzo kochanie. No tu mamy taki zjazd z samej góry. No jest tego trochę, bo to kuźwa jest wysoko przecież. No to co, wchodzimy do dziury? O matko i córko, czy to jest dobry pomysł, panie Piotrze? A jak mi tu dubsko potarga całe? No dobra, jedziemy, zobaczymy. O ja pitole, ale zapierdzielamy! No nie do wiary! No szybko było, powiem szczerze. Ja ale zapierdziela, super jazda.
Rewelacja. Dziękuję serdecznie za tą przygodę. Mam nadzieję, że Wam się podobała wycieczka. Szczególne pozdrowienia dla grupy ABC, wycieczkowiczów. Pozdrawiam Was serdecznie. A kurczę, ale siara. Jechaliśmy i dojechaliśmy, a tu zamek zamknięty. Zapraszamy lipiec, sierpień. Wstęp zbroniony. No szkoda. Piękne zamczysko. Tak, zamek w całości monitorowany. Bardzo ładnie. Wstęp zbroniony, wpisany do rejestru zabytków, chyba tak. No szkoda ogromna, ale to sobie chociaż drona puszczę. Co wy na to? Chcecie go obejrzeć, ten zameczek? A jak? Lecimy z dronem. Na ten marsz to zbieram się od lat i zawsze mi coś nie wychodziło. Zawsze było coś, zawsze coś opadało. A teraz nawet z domu nie wyszedłem. Wczoraj Kraków, przedwczoraj Beskidy, dziś Warszawa, a jutro, nie wiem, być może Podlasie. Zobaczymy. Ale cały czas w domu, cały czas u siebie. No nie ukrywam, jestem ogromnie wzruszony, że tutaj jestem. I też pełen ciekawości, jakie to doświadczenie dzisiaj będzie. Ciekawe, czy tej policji jest tyle do ochrony. Na to pytanie ciężko sobie odpowiedzieć. Każdy sobie odpowie samemu. Ale jest ich tutaj ogrom. Ja przyjechałem jak już wieczorem i koło północy chciałem się położyć spać. No nie było takiej opcji. Na syrenach walili biedni warszawiacy, no i biedny ja, bo też nie mogłem spać długi czas. Syreny były do samego rana. Do samego rana. No ale widać, że jest ich tutaj. Parę wozów przyjechało. Ciekawe, czy taras widokowy dzisiaj otwarty i czy tam tłumy oblegają ten taras. Miałem tam wylecieć, jak się dowiedziałem, że dronów nie można, ale odpuściłem sobie. Z ziemi też będzie pięknie, prawda? Aż się serce cieszy. Wypełnia się wciąż. 30 lat po śmierci. No tutaj umówiłem się na rondzie ze znajomymi. Na szczęście będzie łatwo ich znaleźć. Mamy taki prosty znak rozpoznawczy. Białą, czerwoną flagę będą trzymać, także idę ich poszukać. Nie wiem, szukam Rafała, bo planeta się pali, ale go coś nie widzę. Zaszył się. Nie zobaczę. On razem z tą planetą płonie. Płonie planeta. Poranna wiadomość z urzędu. No szkoda, że nie przed wyjazdem do Warszawy, tylko dzisiaj. Wyczekałem się na niego ponad miesiąc. No tak prawdę powiedziawszy, kusi mnie, żeby wyjechać poza Unię z tym dowodem rejestracyjnym. Mam takie swoje marzenie, które chciałbym zrealizować. Jechać do miejscowości Mahaczkała, to jest stolica Dagestanu. To już jest Rosja. Wyjechać z Polski, nie jechać tu przez Ukrainę, tylko jechać sobie tutaj na dół, przez Turcję, Gruzję i tak dalej, przez góry Kaukazu, aż do Morza Kaspijskiego, do miejscowości Mahaczkała. I tutaj ten wyjazd
Gdybym sobie właśnie teraz pojechał do Mińska, do Grodna i tak dalej, na Białoruś, byłby mi ogromnie pomocny w realizacji tego mojego marzenia, bo to już jest taki kraj, no właśnie wschodni, tak? Trochę bliżej mu tam do Rosji niż nam. Że przecież rosyjskiego to ja się uczyłem w szkole podstawowej, a było to blisko 50 lat temu. Także chyba wrócę do Krakowa, odbiorę ten dowód rejestracyjny, ogarnę mamę, żeby miała zabezpieczenie na ten czas, kiedy mnie nie będzie i ruszę na tę Białoruś. To co, jedziesz ze mną? Trochę mi zeszło, żeby podjąć decyzję, ale podjąłem decyzję. Żegnam się z Warszawą, jadę do Krakowa, odbiorę ten dowód rejestracyjny i lecimy dalej. Bardzo dziękuję. Umęczyłem się dzisiaj troszkę, ale dowód jest. Samochód specjalny kempingowy. Załatwione. Dziękuję serdecznie. Można wyjeżdżać poza Unię. Mińsk, listopad, zimno, śnieg, deszcz, mgła. Czuję się, jakbym to trochę utknął, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, co się dzieje.